Amsterdam. Najsłynniejsza, legendarna i to nie tylko dla Europejczyków, lecz dla wielu przyjezdnych turystów dzielnica rozkoszy. Jest to główna atrakcja turystyczna Amsterdamu, a właściwie ulica w centrum miasta chroniona przez patrole policyjne. Wstęp do Czerwonej Alei dozwolony jest wyłącznie od 18 lat. Znajduje się tam sieć alejek mieszcząca około 300 domków i każdy wyposażony jest w jedną sypialnię wynajmowaną przez tzw. dziewczyny do towarzystwa. Oferują one swoje usługi stojąc w oknach lub szklanych drzwiach oświetlonych czerwonym światłem. W dzielnicy znajduje się także Muzeum Seksu, Muzeum Marihuany, seks shopy, teatrzyki z rozbieranymi pokazami oraz coffee shopy, które sprzedają marihuanę oraz inne używki zalegalizowane w tym kraju. Znajomość lokalnego języka nie jest zbytnio konieczna. Porozumieć możemy się gestykulując. Choć nie wiem, czy chciałbym widzieć takowe gestykulacje stojącego gościa przed słynnym czerwonym oknem. Może to być widok, który zostanie w pamięci na zawsze. Bangkok. Soi Cowboy to jedna z największych dzielnic czerwonych latarni w Bangkoku. Ogółem są 3 takie dzielnice w Bangkoku i nazywają się kolejno Nana Plaza, Patpong i wspomniana Soi Cowboy. Soi Cowboy to 400-metrowa ulica, na której znajduje się kilkadziesiąt barów, przed którymi stoją zaczepiające przechodniów dziewczyny lekkich obyczajów. Wewnątrz lokali serwowane są standardowo jak to w barach różnorodne alkohole, a na scenach tańczą rozebrane tancerki. I większa liczba z nich to dziewczyny do towarzystwa. Swe usługi świadczą także cat hoey, inaczej mówiąc osoby, którym znudziło się być chłopakiem czy też dziewczyną i postanowiły zmienić płeć. Jest to ogółem powszechne i wiadome, że takie rzeczy dzieją się w Bangkoku na co dzień. Hamburg. Dzielnica Reeperbahn jest najprawdopodobniej najsłynniejszą ulicą w Niemczech. Opisywana jest jako najbardziej grzeszny i niebezpieczny adres w Hamburgu. Przecina dzielnicę rozrywki i grzechu St. Pauli, a swoje usługi oferują tu liczne restauracje, bary, dyskoteki, ale i nocne kluby ze striptizem. Odwiedzić można też Muzeum Seksu. Spacerując Reeperbahnem spotkać można zaczepiające przechodniów wyzywająco ubrane dziewczyny. Na słynnej ulicy Herbertstrasse, na której znajdują się najsłynniejsze miejsca rozpusty, mogą wejść tylko mężczyźni. Paniom wstęp jest zabroniony. Kiedyś miano stolicy rozpusty dzierżył Berlin, lecz od dłuższego czasu właśnie Hamburg jest tym miejscem znanym na całym świecie z seksu, imprez i używek. Co ciekawe, w latach 60. ubiegłego wieku od koncertu w jednym z klubów tej dzielnicy rozpoczęła się szalona kariera zespołu The Beatles. Sydney. Choć całe miasto nie dzierży opinii miasta grzechu, to dzielnica King Cross w Sydney już tak. To przeważnie tutaj młodzi Australijczycy organizują wieczory kawalerskie. Są tu ekskluzywne kluby, ale także i bary z fast foodem. Pełno tu lokali ze striptizem, a na ulicach kwitnie handel narkotykami. Co ciekawe, władze Sydney przez lata płaciły płatnym detektywom, aby odbywali stosunki z płatnymi dziewczynami do towarzystwa, po to, by mieć dowody na nielegalnie prowadzone biznesy najstarszego zawodu świata. Dzięki dostarczonym raportom od detektywów, władze próbowali walczyć z tym procederem. Często były to opisy zawieranych transakcji, czy niekiedy nawet filmiki obrazujące cały proceder. Pigalle. W Polsce rozsławił go filmowy Hans Kloss słowami „Najlepsze kasztany są na placu Pigalle”. Dziś już nie znajdziemy tam kasztanów, ale jedną z słynnych, jak nie najsłynniejszych czerwonych latarni z ulicznymi atrakcjami dla turystów. Niegdyś dzielnica artystów. Później zagłębie domów publicznych i hoteli na godziny. Dziś jest jedną wielką atrakcją turystyczną oraz centrum nocnego życia stolicy Francji. Wokół słynnego placu Pigalle i głównych bulwarów działa wiele seks shopów, nocnych klubów, teatrzyków dla dorosłych czy hoteli wynajmowanych na godzinę. Na każdym kroku kipi z seksem czy erotyzmem. Sklepy oferują filmy dla dorosłych na sprzedaż lub do obejrzenia w środku. W
Wśród najbardziej znanych klubów nocnych wymienia się choćby Moulin Rouge, w którym spektakle erotyczne grane są nieustannie od 1889 roku i choć bilet nie należy do najtańszych, to i tak mnóstwo przyjezdnych turystów decyduje się na takowy spektakl bez najmniejszego oporu. Gayland. Niech was nie zmyli nazwa, jaką nosi dzielnica, ponieważ Gayland pozornie nie słynie z miejsca dla osób o innej orientacji seksualnej. Wręcz przeciwnie. Słynie w całym regionie z dzielnicy Czerwonych Latarni, do której ściąga dziewczyny do towarzystwa z całej Azji. Działają tutaj setki przeróżnej maści barów, salonów spa oraz salonów masażu i jak to bywa w tej profesji, większość z nich w rzeczywistości to nielegalne domy publiczne. Świadczą one usługi nieoficjalnie, na przykład jako salon masażu czy też występy karaoke. Zazwyczaj klient wybiera dziewczynę, po czym udaje się do jednego z licznych tanich hoteli zlokalizowanych w okolicy. Jednak Gayland to nie tylko dzielnica rozpusty, ale także główne centrum gastronomii w całym Singapurze, gdzie można naprawdę dobrze zjeść. Kabuki-cho. Ta dzielnica znajdująca się w Tokio nigdy nie zasypia, ponieważ w przeciwieństwie do reszty miasta życie kwitnie tu właśnie w nocy. Miejsce to zostało przekształcone z dzielnicy mieszkalnej w słynną na całym świecie dzielnicę Czerwonych Latarni, w której znajduje się ponad 3000 barów, klubów nocnych, hoteli miłości, salonów masażu, klubów hostes i tym podobne. Chociaż jest to tutaj określane jako dzielnica Czerwonych Latarni, nie ma czerwonych świateł z dziewczynami do towarzystwa w oknach, jak to ma miejsce choćby w Amsterdamie. Mimo to wiadomo w jakim celu przyjechali odwiedzający to miejsce. Mimo iż jest to znany punkt rozrywki, który słusznie zasłużył na opinię najpopularniejszej dzielnicy Czerwonych Latarni w Japonii, to po dziś dzień część z nich kontroluje japońska mafia Yakuza. Bahnhofsviertel. W Niemczech trudniej jest otworzyć budkę z frytkami niż dom publiczny, powiedziała w 2016 roku była minister do spraw rodziny. Kolejny niemiecki adres o seksy sławie to Bahnhofsviertel we Frankfurcie. W rzeczywistości rozrywkowe centrum mieści się jedynie przy jednej z ulicy Taunusstraße i mimo iż posiada tylko 4 bloki, to i tak ulica ta stała się bardzo rozpoznawalną ulicą we Frankfurcie. Dzielnica ta, według znanego dziennika Deutsche Welle, jest siedliskiem przestępczości, narkomanii i prostytucji, lecz mimo tak złej sławy turyści chętnie odwiedzają ten rejon Frankfurtu. Soho. Obecnie to jedna z najmodniejszych dzielnic stolicy Wielkiej Brytanii. Jej zła reputacja ciągnie się od ponad 2 wieków, kiedy zaczęły się tu pojawiać domy publiczne. Reputacja Soho jako czerwonej dzielnicy powstała 200 lat temu, jednak wyraźnie wzrosła w połowie XX stulecia. Już od lat 50. istniały tam domy publiczne, zaś od 1970 roku zaczęto notować prawdziwą falę powstawania nowych przybytków rozkoszy. Doliczono się wtedy 250 seks shopów, wielu kin dla dorosłych i dużą ilość dziewczyn do towarzystwa stojących na uboczach. Na przestrzeni lat władze z różnym skutkiem walczyły z płatną miłością. Po głośnej policyjnej pacyfikacji w 1991 roku seks biznes dzielnicy nieco zmalał. Wzmocniły się za to seks shopy. Dziś dodatkowo problemem są niewątpliwie narkotyki wszechobecne w ciemnych uliczkach Soho, które są dostępne praktycznie dla każdego zainteresowanego. Rio de Janeiro. Brazylia to nie tylko niesamowite plaże, ale stety czy niestety przede wszystkim seks turystyka. Lista sławnych mężczyzn przyłapanych w najsłynniejszym domu publicznym na świecie, czyli Centaurusie, jest bardzo długa. Mimo iż w Rio de Janeiro nie brakuje turystów korzystających z takowych usług, to prawda jest troszkę drastyczniejsza niż to, że prostytucja jest tam bardzo powszechna. Chodzi o to, że w mieście tym, jak i w całej Brazylii, nie trudno o różne choroby weneryczne czy o chorobę HIV, gdyż to Rio de Janeiro posiada niechlubną opinię zwaną miastem epidemii HIV.
Ministerstwo Turystyki zaś wzięło się z kolei za setki stron internetowych, które reklamują Brazylię jako kraj dla seksturystyki. Na dziś to już wszystko. Jeśli zainteresował Cię mój materiał, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj mój kanał, a na pewno nie ominą Cię inne ciekawe materiały w najbliższym czasie. Do następnego, cześć!